Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj mam taki krótszy odcinek w temacie nadchodzącej gry Scotta. Prawdopodobnie ten news jest związany z FNAF 6, ale nie możemy być tego jakoś 100% pewni. Chodzi o nowego voice aktora. Jak to zwykle bywa, wycieki informacji związane z voice aktorami są super proste. Scott coś zamawia, ktoś to wykonuje, oboje dają sobie nawzajem po 5 gwiazdek i tak dalej. Tak też dowiadujemy się paru ciekawych rzeczy, a po numerze sprawy możemy często też dojść do większej ilości szczegółów, tak samo jak w tym wypadku tutaj. Oczywiście Scott jest świadomy sytuacji, dlatego też podczas Sister Location trochę naściemniał. Kellen Goff miał rolę artysty w kostiumie, co było totalnym fejkiem, jako że miał on rolę Phantom Freddy'ego. Także nie możemy być 100% pewni co do tego, że ta kwestia jest rzeczywiście tym, co jest tutaj powiedziane, ale w przypadku Phantom Freddy'ego szło że coś jest nie tak, jak czytał się opis całej tej sprawy. Teraz mamy pracę wykonaną przez Dave'a Steele, którą jest technik instruktażowy. W skrócie Fungi. Opis jego pracy mówi, że ma on pozostawić wiadomości dla pracowników na magnetofonie. Pracownik jest już obeznany w temacie, robił to setki razy, dlatego nie czuje się jakoś specjalnie przy przygotowaniu tego tutaj. Mało entuzjazmu i inne takie, ale głos musi być czysty i bezpośredni. Także tak, wygląda cała sytuacja. Opis sugeruje, że mamy tutaj do czynienia z Fungajem, ale nie naszym zwykłym, oryginalnym Fungajem z FNAF 1 czy FNAF 2, jako że mu podkłada głos sam Scott. Nie jest też Fondudem, ale jest to zupełnie nowy Fungi 3.0. Z tego wszystkiego można już zacząć tworzyć różne teorie, ale najważniejszą rzeczą jest sam fakt. Dostaliśmy jakieś nowe informacje na temat nowego voice aktora, więcej informacji na temat gry, która obecnie jest w trakcie tworzenia. I dla mnie istnieje jakaś możliwość, że Dave Steele nie nagrał kwestii do FNAF 6, a do Pizza Tycoona, ale cóż, to jest mała szansa. Na jakieś 90% jest to na temat następnego FNAFa, ale nie odrzucam innych możliwości. Jeżeli mówimy tutaj o nowym Fungaju, może to wyłonić nam parę teorii. Na pewno cały ten opis nie pasuje do Fonduda z FNAF 3. Nie jest to jakaś osoba, która tworzy coś nowego. Jest to długo pracujący w jednym miejscu człowiek. Jak oryginalny Fungi od Scotta. Ale widząc, że inna osoba podkłada głos, to nie może być ta sama postać. Dlatego też warto zastanowić się, gdzie taki Fungi 3.0 mógłby się pojawić. I taka najoczywistsza możliwość to Fredbear's Family Diner, pracownik z oryginalnej lokacji. Zwłaszcza, że opis mówi o magnetofonie. Wiedząc, że Scott może ściemniać czasami, nie brałby magnetofonu jak jakiś 100% pewnik, ale jeżeli magnetofon nie jest tutaj ważny, to sugeruje nam jakieś wczesne czasy, czyli albo Fredbear's Family Diner, albo jakieś wczesne Freddy's. Jako że Fungi 1.0 pracował we Freddy's, ja bardziej szedłbym w kierunku Fredbear's Family Diner, choć równie dobrze mogłoby to być jakieś siostrzane Freddy's. Nie sądzę, że zarysowuje nam to jakieś granice czasowe, ponieważ zdaje mi się, że William będzie posiadał jakieś stare kasety i będą one na jakiś temat, jakichś konkretnych rzeczy. Pytanie tylko, na co nam one? Ciężko mi stwierdzić, do jakiej mechaniki William potrzebowałby starych kaset. Mieliśmy taką podobną sytuację we FNAF 3, tam było akurat ze Springtrapem, akurat było to jakoś dobrze ogarnięte. Jeżeli rzeczywiście kasety są związane z Fredbear's Family Diner, to będziemy mieli do czynienia z czymś, co stamtąd pochodzi. I ja generalnie nie widzę jakoś dużo opcji pod to, więc temat jest naprawdę bardzo zastanawiający. Więcej sensu według mnie miałoby, jakby cały ten Fungi 3.0 wspominał o czymś ważnym fabularnie. Bardziej fabularnie niż mechanicznie. Bardziej kaseta, którą znajdujesz w środku gry, niż instruktażowy na początek gry, na początek nocy, wyjaśnienie wszystkiego co i jak. Czyli rozjaśniałby to bardziej sytuację dookoła Fredbear's. Jeśli coś takiego się stanie, to możliwe, że Scott finalnie roztrząśnie temat 83 kontra 87. Chociaż zgaduję, że potwierdziłby, że Fredbear's Family Diner działo się w 83, podał więcej szczegółów, ale nie potwierdził, że miało tam miejsce ugryzienie. To brzmi jak coś, co Scott mógłby zrobić. Ale cóż, to tylko taka prosta analiza, możliwości jest dużo. Choć wydaje mi się, że z naszej perspektywy najsensowniejsza jest właśnie opcja o Fredbear's Family Diner, ale to tylko moje zdanie. Także tak, na dzisiaj to wszystko, krótszy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do pozostawienia jakiegoś waszego komentarza, przemyśleń do tego wszystkiego, ale póki co dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!